Pożegnaliśmy się już z Morzem Karaibskim i zmierzamy na południe do miejscowości Mutata, tuż przy rezerwacie przyrody Paramillo. To trzeba podsumować teraz nasz pobyt na kolumbijskim wybrzeżu. Ja osobiście oceniam je dość ambiwalentnie. Były aspekty, które mi się podobały, szczególnie dostępność świeżych ryb, owoców morza i też takich owoców tradycyjnych rosnących na drzewach. Mam wrażenie, że na północy Kolumbii ich dostępność jest większa niż w innych rejonach. Natomiast raził ewidentnie brud, który jest problemem tego kraju. Lokalsi nie dbają po prostu o porządek, ale też jakieś względy, moim zdaniem, nawet już z tym związane, bezpieczeństwa przy kąpieli. No, w wielu miastach na wybrzeżu towarzyszył nam zapach ścieku. Ja osobiście do wody wchodziłem tylko przy Playa Blanca i w okolicach San Antero, tam gdzie tych zabudowań było mniej. Uważam, że gdyby sprawdzić jakość wody, no to nie spełniałaby ona w wielu miejscach tutaj podstawowych norm i u nas w Europie raczej kąpiele w wielu miejscach, które tutaj są popularne, byłyby po prostu niedozwolone. Jeśli chodzi o miasta, to zdecydowanie Cartagena. Najpiękniejsze chyba miasto, które do tej pory widzieliśmy w Kolumbii. Świetne knajpki, właśnie jednak większy porządek niż w innych miejscach. Całkiem fajna, sztucznie usypana plaża. No, ta strefa turystyczna, w której się zatrzymaliśmy, naprawdę na takim już światowym poziomie. Do pozytywnych rzeczy na pewno trzeba zaliczyć otwartość Kolumbijczyków, to w jaki sposób się zachowują wobec turystów i też mam wrażenie, że wobec siebie. To naprawdę otwarci, fajni ludzie, tak na pierwszy rzut oka przynajmniej, bo tych głębszych przyjaźnic żadnych nie zawieraliśmy, ale każdy w zasadzie krótki kontakt tutaj z rdzenną osobą jest pozytywny. Dość ważna informacja, w Kolumbii również pada, ale to chyba, jeśli pamięć mnie nie myli, pierwszy raz od ponad miesiąca i uprawia się tu bardzo dużo bananów. Jedziemy już kilkadziesiąt minut przez taką potężną plantację bananowców. Takie plantacje są otoczone zwykłą żyłką, natomiast jeśli chcecie spróbować takiego banana prosto z drzewa, to można pójść do lasu. Tutaj bananowce rosną sobie dziko, tak samo jak papaje i manga. To jest nic niezwykłego, żeby zobaczyć tego typu egzotyczne, owocowe drzewo, tudzież bylinę rosnącą w centrum miasta, czy gdzieś na jego obrzeżach, czy po prostu przy drodze. To jeszcze inny element krajobrazu, który zwraca uwagę: wszechobecne pastwiska. Kolumbia to banany i pastwiska. Na jednym z poprzednich filmików pamiętam, że narzekałem tutaj na drogi, ale zmieniam zdanie. Jednak przejechaliśmy już tyle kilometrów, że mam troszeczkę większe wyobrażenie na temat tego, jak sytuacja wygląda w różnych częściach kraju i w mojej ocenie wygląda naprawdę dobrze. No co innego jazda Kolumbijczyków, ich kultura prowadzenia pojazdów. Tutaj mam niezmiennie te same wątpliwości i zastrzeżenia, czyli no słabo. Po drogach krajowych Kolumbijczycy przemieszczają się samochodami, natomiast w miastach górują motory. Jest ich tutaj zdecydowana większość. Bywają też pojazdy konne. Wszyscy wiemy o tym, że krowa pije mleko, a steki wołowe są ze świni, ale mało kto wie o tym, że pastwisko o rozmiarach boiska do piłki nożnej wyżywi 3 takie krowy. No to jesteśmy na miejscu. Mutata, Kolumbia.